Czy warto kupić rower górski ze wspomaganiem elektrycznym? Czy warto dopłacić do ramy karbonowej? Na jakich kołach powinien toczyć się rower? Czy warto dokupić range extender? Jaki wybrać silnik do roweru? Jaki rozmiar tarczy hamulcowej do e-bike'a? Jakie opony są najlepsze? Czy 120 Nm w silniku niszczy nasz napęd? Czy jak holować dziecko za pomocą roweru elektrycznego? Czy szybkie ładowarki niszczą baterię? Czy e-bike jest dobrym urządzeniem do treningu? Czy można myć e-bike'i myjką ciśnieniową? Częste roweru mycie skraca jego życie. Cześć, dzisiejsze wideo to typowy Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Te pytania to są Wasze pytania, Twoje pytania, które zadajesz mi w komentarzach pod moimi filmami. Ja je wszystkie zebrałem do jednego miejsca i te wszystkie pytania dotyczą tak naprawdę zakupu pierwszego roweru elektrycznego, więc wydaje mi się, że wideo może być niezwykle ciekawe. Czy warto kupić rower górski ze wspomaganiem elektrycznym? Czy warto? No oczywiście, że warto. Uważam, że bardzo warto. Ja na rowerach elektrycznych już jeżdżę od lat, bardzo mnie to cieszy ciągle. Wspomaganie daje mi to, że ja mogę wyskoczyć na 1,5 godziny i bardzo dużo zjazdów zrobić, podjazdów, zwiedzić okolice. Niezmiernie to lubię, cieszą mnie rowery elektryczne od lat, więc jest to wspaniała zabawka dla każdego faceta i dla każdej kobiety, bo oczywiście kobiety też bardzo lubią jeździć na elektrykach. Lepszy jest sztywniak, czy lepszy jest full, czyli rower z pełnym zawieszeniem? To zależy. Jeżeli kupujesz rower do miasta, rower trekkingowy, którym będziesz jeździł głównie po asfalcie, to oczywiście lepszy jest rower sztywny, bo będzie prostszy i tańszy. Natomiast jeżeli jeździsz trochę w terenie, chcesz jeździć po lesie, po leśnych duktach, po jakichś różnych szlakówkach, to zdecydowanie polecam rower z pełnym zawieszeniem, czyli z zawieszeniem i z przodu, i z tyłu, po to, żebyśmy mieli dużo więcej komfortu na nierównościach oraz po to, że jeżeli nam się zamarzy kiedyś zjeżdżać jakieś trudniejsze trasy, no to dzięki temu, że mamy zawieszenie, to bardzo pięknie rower pracuje i ta jazda jest niezwykle przyjemna. Czy warto dopłacić do ramy karbonowej? Dla przykładu ten rower Raymon Corac Ultra, on ma ramę aluminiową, która wygląda, przynajmniej ten przedni trójkąt, jak karbonowa. W ogóle nie widać, że mamy spawy na tym przednim trójkącie. Z tyłu te spawy widać. Czy warto dopłacić do karbonu? No jeżeli jesteś zawodnikiem, jeżeli się ścigasz, jeżeli Ci zależy na masie i nie zależy Ci na tym, ile taki rower będzie kosztował, to wtedy zdecydowanie polecam dopłacić do karbonu. Te ramy karbonowe są teraz świetnie wykonane i karbonowy rower będzie po prostu lżejszy i w wielu przypadkach będzie rowerem lepszym. Natomiast jeżeli liczysz swoje pieniądze i zależy Ci na takiej konstrukcji niezmiernie odpornej, wytrzymałej i tańszej, no to rama aluminiowa jest jak najbardziej dobrą opcją. Rowery na ramie aluminiowej są po prostu trochę cięższe, mają większą masę. Jakie cechy powinna mieć dobra rama roweru górskiego elektrycznego? Powinna być dobra geometria, tak? Dobrze firmy rowerowe robią swoje ramy w wielu rozmiarach SK, MK, LK, XL. To jest taka absolutna podstawa, żebyśmy mogli do siebie dobrze dobrać rozmiar ramy. Ważne, żeby podsiodłówka była w miarę stroma. Ważne, żeby był odpowiedni kąt widelca, tam w okolicach 64-65 stopnia. Ważne, żeby był stosunkowo krótki ten chainstay, czyli długość od osi tylnego koła do osi naszych korb. Dla mnie ważna jest też sztywność roweru. Lubię, jak rocker jest jednym elementem połączonym w środku rozpórką, dzięki temu jest sztywny. Lubię, jak ta rurka, czyli seat stay, też ma poprzeczkę, co zapewnia dodatkową sztywność. Dobrze, jeżeli zawieszenie by było przynajmniej typu horse, czyli takie, gdzie mamy tutaj jeden punkt obrotu, ośka jest w innym miejscu. Takie zawieszenie zwykle ma bardzo dobrą kinematykę, bo dosyć łatwo zrobić dobrą kinematykę na tak zwanym horście. Dobra rama do roweru elektrycznego ze wspomaganiem też powinna mieć opcję wyjmowania baterii. To jest bardzo fajny feature, o którym opowiem za chwilę. Czy powinniśmy bać się pancerzy puszczonych poprzez stery? Ja dużo dyskusji prowadzę i ze swoimi kolegami, i z mechanikami. No i tutaj też odpowiedź brzmi: to zależy. Jeżeli jesteś mechanikiem amatorem i kupisz rower, gdzie przewody są puszczone w ramę, to będzie Ci zdecydowanie łatwiej takie stery rozbierać, takie stery czyścić, smarować. Jeżeli swój rower zawsze oddajesz do mechanika, to tak naprawdę nie ma to dla Ciebie większego znaczenia, ponieważ mechanicy już się nauczyli pracować z tymi sterami. Oczywiście serwisowanie takich sterów, czyli tych łożyc, które się znajdują w główce ramy, jest bardziej dla nich trudne, dla tych mechaników przy takim rozwiązaniu. Natomiast to rozwiązanie wygląda lepiej, mamy bardzo i smukły kokpit. Minusem może być to, że rachunek za serwis sterów będzie większy w przypadku takich sterów, gdzie pancerze przechodzą przez stery. Czy warto mieć możliwość demontażu baterii z roweru? Jeżeli kupisz sobie rower ze zintegrowanym
wyimowaną baterią, to wtedy rama w takim rowerze prawdopodobnie będzie trochę lżejsza. Natomiast wielu klientów bardzo sobie ceni to, że można sobie łatwo zdemontować z naszego roweru baterię, tak jak w przypadku tego Raimona Koraka. Ten rower ma kluczyk, więc bateria nasza jest zabezpieczona. Nie ma takiej opcji, że rower gdzieś zostawimy pod barem i ktoś podejdzie i tą baterię zdemontuje. Potrzebujemy kluczyk. Oczywiście ten mechanizm kluczyka ma jakąś tam dodatkową masę, 200-300 gramów, no ale dzięki temu mamy naszą baterię w rowerze zabezpieczoną. Dzięki temu, że baterię możemy z roweru wyjąć, to oczywiście taki rower teraz jest lżejszy o 4 kg, łatwiej nam go zapakować na nasz bagażnik rowerowy. Jeżeli byśmy jechali za granicę, to nawet taki rower teraz bez baterii możemy spakować do samolotu, zabrać ze sobą, a Bosch ma tak typowe te baterie 600, 800, że w wielu krajach za granicą możemy sobie taką baterię wypożyczyć na czas naszego jeżdżenia na rowerze. Oczywiście taka wyjmowana bateria to też jest dobra opcja, bo możemy podjechać do schroniska, gdzieś zostawiamy rower w schronisku w zamkniętym garażu, możemy baterię zabrać ze sobą do pokoju i naładować, więc ja jestem jak najbardziej fanem demontowanych baterii. Na jakich kołach powinien toczyć się rower? To znowu zależy. Ja jestem fanem kół 29-calowych na przedniej i na tylnej osi, natomiast jest bardzo dużo zwolenników rozwiązania typu mulet, czyli takiego rozwiązania, gdzie z przodu mamy 2,9, a z tyłu mamy 27,5. Co nam to daje, że z tyłu mniejsze koło? No daje to nam to, że rower teoretycznie lepiej skręca, też gdzieś zjeżdżamy mega strome rzeczy, to mamy większą odległość od naszego tyłka do tylnej opony, więc to mniejsza szansa jest, że ta opona nam skrobnie po naszym zadku. Natomiast koła 29 cali trochę lepiej się przetaczają, rower jest spokojniejszy i czysto teoretycznie jest szybszy na takim dużym wyrypie. Czy warto dopłacić do karbonowych obręczy? Ja jestem fanem obręczy karbonowych, natomiast bardzo dużo rowerów przychodzi fabrycznie wyposażonych w obręcze aluminiowe. Takie obręcze aluminiowe oczywiście można uszkodzić. Ja uszkodziłem obręcz w tym rowerze, bo w jednym miejscu w Lasku Wolskim jechałem za kolegą trochę wolniej niż bym jechał zwykle. Lądowałem nie tam, gdzie trzeba, siadłem na korzeniu, no i zrobiła się taka mała wgniotka. Gdybym jechał na obręczy karbonowej, to być może taka obręcz by po prostu wybuchła, no bo z karbonem to jest zero-jedynkowo, albo jest sztywno i działa, albo po prostu pęknie i często z wielkim hukiem. Zawsze można zrobić tak, że jak sobie trochę pojeździsz na rowerze i porobisz tych wgniotek, no to wtedy możesz w przyszłości sobie przepleć takie koło na obręcz karbonową, która teoretycznie powinna być mocniejsza, jeżeli kupimy ją z jakiejś dobrej firmy, od dobrego producenta. Czy warto założyć wkładkę do tylnego koła? To zależy, jak użytkujesz swój rower. Jeżeli rower kupisz i będziesz nim jeździł delikatnie po lesie, trochę po asfalcie, na wycieczki, jezioro czersztyńskie i tak dalej, to nie ma sensu. To już lepiej zostawić na tych dętkach, bo jeżeli przyjdzie Ci gdzieś w terenie naprawić takie koło, to bardzo łatwo taką dętkę wyjmiesz, zmienisz dętkę na inną i jedziesz dalej. Ale jeżeli bardziej ambitnie podchodzisz do jazdy na rowerze, jeździsz w trudnym terenie, to zdecydowanie polecam koła zamleczyć, czyli wyjmujemy dętkę, stosujemy specjalny zawór i wlewamy mleczko do opony, które służy do uszczelniania. No i warto wtedy też założyć przynajmniej na tył wkładkę antyprzebiciową, jeżeli będziemy jeździć w trudnym terenie. Ta wkładka, gdybym miał taką wkładkę, to prawdopodobnie do takiej wgniotki by nie doszło, ponieważ ta pianka by mi zabezpieczyła i nie pozwoliłaby uszkodzić tej obręczy. Więc zdecydowanie polecam wkładki, jeżeli jeździsz bardziej agresywnie i w trudnym terenie. Jaki skok powinna mieć sztyca podsiodłowa? To znowu zależy. Ja jestem fanem dłuższych sztycy. Moja technika jest jaka jest, więc jeżeli Twoja technika też jest średnia, no to na takiej sztycy większej 200 będziesz się na pewno czuł bezpieczniej, pewniej gdzieś na stromych zjazdach, bo będziesz mógł niżej opuścić siodło, ale ma to też swoje pewne ograniczenia, bo gdyby w tym rowerze była sztyca długa 200, no to prawdopodobnie nie mógłbym jej w ogóle wpuścić, więc gdyby chciała siąść na tym rowerze moja żona, to nie mógłbym odpowiednio jej tego siodełka obniżyć. Większość producentów stosuje w tych czasach w rowerach L takie sztyce między 150 a 200 mm i jest to jak najbardziej standardowa, dobra długość, chociaż ja jestem fanem sztyc 200 przy moim wzroście 1,78 m.
8. Czy warto dokupić range extender? Zdecydowanie polecam na początku, jeżeli kupisz swojego pierwszego elektryka, to nie dokupuj range extendera. W tym dla przykładu rowerze fabrycznie jest bateria 800, która pozwala nam na bardzo duży zasięg tego roweru. 40, 50, 60 km możemy zrobić w zależności od naszego terenu oraz w zależności oczywiście od tego, po jakiej nawierzchni będziemy jeździć i jakie będziemy robić przewyższenia. Więc ja na początek polecam, jak kupisz rower elektryczny swój pierwszy, to po prostu pojeździć i sprawdzić, jaki masz zasięg. Jeżeli się okaże, że Ci brakuje, no to wtedy możesz rozważyć zakup range extendera. Ten range extender to jest takie małe, sprytne urządzenie. Jest to dodatkowy akumulator, który łączy się za pomocą kabla z naszym systemem i po prostu powiększa nam tą sumaryczną moc naszego akumulatora. Zamiast range extendera możemy mieć taki uchwyt na bidon, który po prostu wsuwamy w miejsce naszego range extendera, montujemy, wsuwamy, pyk i już jest koszyk na bidon gotowy w naszym rowerze. Lepsza bateria 800 Wh czy 600 Wh. Ja jestem fanem tych baterii raczej takich mniejszych o pojemności 600 Wh, zwłaszcza, że możemy teraz mieć do wielu systemów szybkie ładowarki, taką 600 możemy szybko naładować. Bateria 800 oczywiście ma większą pojemność kosztem masy. Bateria 800 waży mniej więcej 4 kg, a bateria 600 ma masę mniej więcej 3 kg. Tak to wygląda u wielu producentów. Jaki wybrać silnik do roweru? Firma Rayomon ma w swojej ofercie rowery na różnych silnikach. Mają rowery na tym najnowszym silniku Avinox M2S, mają na Boschu 4. generacji, na Boschu 5. generacji. Mają też rowery z silnikiem Yamaha PWX4, tym najnowszym. Więc mamy oczywiście wybór, jaki silnik jest najlepszy. No nie ma, że najlepszy. No może, dobra, najlepszy jest Avinox, ale uważam, że Bosch też jest bardzo dobry, więc w zasadzie masz wybór. Bosch CX 5. generacji to jest to taki pewniak, który naprawdę dobrze działa, nie mam się do czego tutaj przyczepić w tym silniku, jest to dobra jednostka napędowa. Natomiast poprzedni Bosch 4. generacji też był silnikiem dobrym. Często zadajesz mi pytania, czy warto dopłacić do Boscha 5. generacji, czyli tego, który można rozpoznać po tym, że ma mocowanie na 2 śruby. Ja uważam, że warto dopłacić do Boscha 5. generacji, przede wszystkim dlatego, że ten silnik zupełnie nie grzechocze podczas jazdów. Jest nieduży, jest kompaktowy i jeżeli chodzi o Boscha 5. generacji, no to po tym ostatnim update'cie możemy mieć aż 120 Nm momentu obrotowego i 750 W. Ten silnik ma też wbudowane masę czujników, ten czujnik IMU, który mierzy położenie naszego silnika, a jednocześnie naszego roweru, więc zdecydowanie warto dopłacić do Boscha 5. generacji, bo jest to super nowoczesna technologia. Jaki wyświetlacz jest najlepszy do Twojego e-bike'a? W przypadku Boscha mamy oczywiście bardzo duży wybór. Możesz mieć taki wyświetlacz, który się nazywa Kiox 500, jest też trochę mniejszy Kiox 300. Fabrycznie w tym rowerze był zamontowany taki w ogóle mniejszy jeszcze wyświetlacz, który się nazywa Purion 400, więc opcji mamy bardzo dużo. Dużo najnowszych rowerów przychodzi z Kioxem 400C zamontowanym w ramie, w górnej ramie, dzięki czemu ten wyświetlacz jest bardzo dobrze chroniony przed ewentualnymi uderzeniami. Dobrym rozwiązaniem jest też posiadanie tego Puriona 400 zamontowanego przy kierownicy, bo jeżeli jeździmy na rowerze i cenimy taką wygodną pozycję, no to wtedy nie musimy tak nisko spuszczać wzroku, żeby popatrzeć na nasz wyświetlacz. Zdecydowanie wyświetlacze w okolicy mostka są bardziej czytelne. Ja jestem fanem do takich rowerów rekreacyjnych, górskich, żeby mieć ten duży wyświetlacz Boscha 500, bo na nim po prostu widać bardzo dużo danych. Bardzo dobrze on też się spisuje do nawigacji. Jaki rozmiar tarczy hamulcowej do e-bike'a? Największa wcale nie znaczy zawsze najlepsza. Takim złotym standardem, dobrą opcją to są po prostu tarcze 200. W tym rowerze, czyli w tym Raymonie Koraku Ultra, mamy zamontowaną tarczę 200 mm na przedniej osi, 200 mm na tylnej osi. Wielu producentów tarcz teraz stosuje większą grubość. W tym rowerze mamy tarczę o grubości 2 mm. Im grubsza tarcza, tym trochę większa masa, ale za to dużo lepsze to zarządzanie ciepłem. Taka tarcza zdecydowanie mniej się krzywi. Czy warto mieć hamulce czterotłoczkowe? Oczywiście, że tak. Po czym rozpoznać hamulce czterotłoczkowe? No przede wszystkim po zacisku. Patrzymy na zacisk i widzimy 4 tłoczki, które są wciskane w stronę tarczy za pomocą ciśnienia w układzie hamulcowym, który generujemy wciskając naszą klamkę.
Te czterotłoczkowe zaciski są dużo mocniejsze od dwutłoczkowych. Taki zacisk ma dużo większą siłę hamowania, bo z większą siłą te klocki są dociskane do naszej tarczy hamulcowej. Jakie opony są najlepsze do e-bike'a? No nie ma najlepsze opony, tak? Dla jednej osoby najlepsze to mogą być takie Hansdampfy, uniwersalne opony, a dla innej osoby jakieś bardziej agresywne opony albo takie, które się lepiej toczą. To wszystko zależy od tego, jak będziemy użytkować rower. W Koraku, w tym Raimonie mamy opony Hansdampfy ze Schwalbe, czyli takie opony, które dają stosunkowo dużo trakcji, a jednocześnie rozsądne opory toczenia. Podczas przebitek na tym filmie widzisz Bartka Kusiaka, który piekielnie szybko jeździł na tym rowerze w totalnie seryjnej specyfikacji, na dętkach, na tych właśnie oponach. Jak widzisz, można bardzo szybko jeździć po lesie. Czy warto dopłacić do elektrycznej przerzutki? No technologia idzie do przodu i ja uważam, że warto dopłacić do elektrycznej przerzutki. W przypadku Raimona tego mamy zastosowaną przerzutkę Shimano XT Di2 i ta przerzutka ma swoje wady i zalety. I teraz jeżeli mówimy o rowerze takim rekreacyjnym do użytkowania w lekkim terenie, to jak najbardziej ta przerzutka się świetnie sprawuje, ponieważ mamy bezprzewodową manetkę, nie mamy żadnych kabli idących od manetki. Zmiany biegów są bardzo szybkie, są precyzyjne, natomiast Shimano jakiś czas temu zrezygnowało ze sprzęgła i ta przerzutka ma taką wadę, że jeżeli jeździmy po dużych nierównościach, to niektóre osoby słyszą grzechotanie i hałasowanie tego napędu i to jest w zasadzie jedyne zastrzeżenie, jakie mam do tych przerzutek Shimano Di2. Jaki tryb pracy przerzutki jest najlepszy? Jeżeli mamy przerzutkę Shimano połączoną kabelkiem z naszym systemem Boscha, to możemy dysponować różnymi trybami, trybem manualnym, automatycznym i manual plus. Jeżeli jeździsz rekreacyjnie, niesportowo, to zdecydowanie polecam ten tryb automatyczny, bo on będzie sam dla Ciebie dobierał odpowiednie przełożenie w naszym rowerze. Jeżeli jeździsz bardziej wyczynowo, to pewnie polubisz tryb M+, a jeżeli totalnie już ogarniasz rower, to najlepszym trybem prawdopodobnie będzie dla Ciebie tryb manual. Te tryby możemy zmieniać za pomocą naszej manetki, wciskając ten przycisk funkcyjny na wyświetlaczu. Mamy zawsze też pokazywany aktualny bieg, aktualne przełożenie włączone w naszym rowerze. Lepiej kupić rower za duży czy rower za mały w przypadku, jeżeli jesteśmy na granicy naszych rozmiarów według tabelki? To nie jest wcale takie głupie pytanie. Gdy ja jestem na granicy rozmiarów, to zdecydowanie ja wolałbym pójść w rower mniejszy, ponieważ często dzielę się moim rowerem z żoną, a jeżeli mamy rower mniejszy, nasza żona jest od nas trochę niższa, to zawsze możemy ten rower sobie współdzielić. Trzeba pamiętać, że możemy zawsze też sterować długością mostka. Możemy też przesuwać nasze siodło do przodu, do tyłu, żeby się idealnie dopasować. Ja jestem fanem rowerów mniejszych na dużych kołach. Natomiast jeżeli kupisz rower za duży, no to wtedy będziesz miał zapewne większą stabilność na zjazdach, natomiast rower będzie mniej zwrotny. Czy 120 Nm w silniku niszczy nasz napęd, czyli łańcuch, zębatkę i tak dalej? Oczywiście, że niszczy. Oczywiście, że niszczy. Wszyscy chcą te teraz szalone cyferki mieć, jak najwięcej watów, jak najwięcej momentu obrotowego, ale oczywiście to bardzo niszczy nasz napęd. Dlatego też wszystkie rowery fabrycznie przychodzą ustawione na 85 Nm, przynajmniej te na Boschu, i użytkownik sam sobie w aplikacji podnosi ten moment obrotowy i jest tam ostrzeżenie, że podniesienie tego momentu obrotowego będzie niszczyło nasz napęd. Kiedy się nam przydaje tak duży ten moment obrotowy? Ja lubię używać z tych maksymalnych wartości wtedy, kiedy mam mało czasu, a chcę zrobić taki szybki, dobry trening. Często też fajnie jest używać tego dużego momentu obrotowego, jeżeli podjeżdżamy jakieś strasznie strome rzeczy, albo wtedy, kiedy holujemy nasze dziecko pod górę. Czy warto mieć alarm w swoim e-bike'u? Warto. W przypadku tego roweru Raimona Koraka ciężko będzie taki fabryczny alarm Boscha założyć, bo Raimon nie przewidział miejsca na to urządzenie, natomiast rama jest aluminiowa. Jeżeli ten alarm Boscha ukryjemy gdzieś w ramie, to będzie słaby sygnał i nie będzie ten alarm nam dobrze pracował. W przypadku ram karbonowych jest to łatwiejsze, bo możemy to urządzenie zamontować w dowolnym miejscu. Jak holować dziecko za pomocą roweru elektrycznego? Jest
bardzo dużo rozwiązań na rynku, w różnych kwotach możemy kupić takie specjalne nasze hole. Ja od lat jestem fanem takiego super prostego rozwiązania za 1 euro z marketu, czyli mam dosyć mocny sznurek, jedną pętelkę, drugą pętelkę i takie rozwiązanie doskonale działa. Po prostu jedną pętlę zaczepiam o moje siodełko, w ten sposób już mogę pięknie sobie holować moje dziecko. Jeżeli chodzi o rowerek mojego synka, to dzięki temu, że tutaj mam niedużą pętlę, to fizycznie zaczepiam tylko o mostek i już mam rower przyczepiony. Jeżeli coś się dzieje albo chcę szybko dziecko rozpiąć, to po prostu robię taki jeden szybki ruch, wchowam ten sznurek zwyczajnie do kieszeni i już możemy sobie zjeżdżać trasę, więc takie rozwiązanie ze sznurkiem za euro jest fantastyczne. Czy szybkie ładowarki niszczą baterie? Dobre pytanie. Dużo jest teraz komentarzy na temat tej nowej ładowarki Boscha 12A. Tutaj w rękach jeszcze mam tą zwykłą ładowarkę 4A. Natomiast to, czy szybkie ładowanie niszczy? No nie niszczy, bo to wszystko zależy od tego, jakie mamy ogniwa w naszej baterii i oczywiście każde ogniwo ma swój maksymalny prąd ładowania. Jeżeli bateria jest duża, 800 dla przykładu, to tych ogniw jest w środku aż 40. Jak zrobimy prostą matematykę, to się okazuje, że takie 12 amperów dla tej baterii zupełnie jej nie będzie robiło żadnej krzywdy, więc jak najbardziej te 12-amperowe mocne ładowarki są bezpieczne. Natomiast nie jest jeszcze dostępna, ale będzie dostępna w grudniu na święta. Jak to możliwe, że system Boscha potrafi mierzyć wheelie, czyli jazdę na jednym kole, manuala, czyli jazdę na jednym kole bez pedałowania, potrafi mierzyć też stopi, czyli hamowanie na przednim kole i potrafi też mierzyć skoki. To znaczy co mierzyć? No, potrafi system mierzyć, jak długo ten trik nasz trwał, jaki był kąt nachylenia roweru podczas tego trika, a w przypadku na przykład skoków system też jest w stanie zmierzyć, ile metrów skoczyliśmy i ile sekund byliśmy w powietrzu. Byliśmy w powietrzu. Ten hałas, który tu słyszysz, to jest samolot lądujący, bo ja jestem dokładnie teraz zlokalizowany na ścieżce lądowania samolotów na lotnisku w Balicach. Więc ta funkcja, o której mówię w Boschu, nazywa się Trick Check. Ona teraz już weszła w swoim rowerze. Jeżeli masz system zaktualizowany, to po każdym skoku na wyświetlaczu pokazuje Ci się ta informacja o tym triku, jaki wykonałeś. Jest to mega opcja, bo można sobie rywalizować z kolegami. Te podjazdy nudne asfaltem już nie będą nudne, ponieważ na każdym podjeździe możemy sobie ćwiczyć nasze wheelie i porównywać się ze znajomymi, jak nam szło podczas tych trików i kto jest w tych trikach najlepszy. Czy e-bike jest dobrym urządzeniem do treningu? Uważam, że e-bike jest świetnym urządzeniem do treningu. Ja dla przykładu w swoim rowerze mam sparowaną taką Sigmę, czyli czujnik tętna. Mam czujnik tętna założony na swoją klatkę podczas treningu. I co jest ważne, że kiedyś to było tak, że taki czujnik sparowany pokazywał nam tylko w czasie rzeczywistym, wyświetlał nam ilość uderzeń naszego serca na minutę. Natomiast teraz w aplikacji po treningu widzimy pełen zapis, tak? Czyli mierzy, nie dość, że mierzy i pokazuje, to jeszcze to wszystko jest potem w historii. Możemy te dane z automatu eksportować do naszej Strawy i mamy pełne statystyki. Wracając jeszcze do samego treningu na e-bike'u, to oczywiście, że jak najbardziej można trenować, jeżeli damy jakieś mocne wspomaganie typu turbo albo MTB, no to wiadomo, że my nie musimy mocno pedałować, ciężko się nawet czasami spocić. Natomiast pamiętajmy o tym, że tych trybów w systemie mamy bardzo wiele i jeżeli damy sobie delikatny tryb wspomagania, załóżmy eko, zredukujemy moc silnika, moment obrotowy, to można na takim rowerze elektrycznym robić normalny, dobry trening, zwłaszcza, że silniki mają wbudowany czujnik mocy i na bieżąco i też w aplikacji potem będziemy widzieć, jaką moc generowaliśmy z naszych nóg. Jak powinna być zaprojektowana dobra klapka do baterii? Powinna być zaprojektowana tak, żeby nam nie hałasowała. Ja w przypadku Raimona mam tą starą wersję, ale teraz Raimon do swoich rowerów zrobił klapkę poprawioną. Ta moja klapka nie hałasuje, dlatego że ja ją lekko zmodyfikowałem. Włożyłem taką klapkę w imadło, podgrzałem ją trochę opalarką, wygiąłem tak, żeby była w kształcie banana, schłodziłem. No i ta moja klapka jest lekko wygięta. Po co? Po to, że ramę w tym rowerze mamy zupełnie prostą, więc jeżeli taką klapkę zamontujemy, no to ona wtedy pięknie nam przylega i nic tutaj nie hałasuje, ponieważ jest idealne przyleganie środka tej klapki do
naszej ramy. Jaki skok zawieszenia jest najlepszy do roweru elektrycznego górskiego? To znowu zależy. Ten rower ma dla przykładu skok z przodu 150 mm, 140 mm z tyłu. Damper w tym rowerze jest taki jak lubię, czyli duży. 205/60 to jest jego skok. Taki skok 150-140 to można powiedzieć, że to jest taki złoty środek, bo to już naprawdę nam daje dobrą, solidną amortyzację. Jak widzisz na filmie, Bartek świetnie sobie radził na takim skoku, mimo że prywatnie jeździ na rowerze za 1 000 000 monet na Yeti S160, natomiast jeździł na tym rowerze. Jak go zapytałem, czy jest ok, to mówił, że jest bardzo dobrze i był zdziwiony, jak ten rower dobrze działa, przy założeniu, że mamy tutaj stosunkowo prosty damper i niedrogi widelec. Jest tutaj liryk, ale z prostym tłumikiem, natomiast chodzi to zupełnie dobrze. Ja też zauważyłem, że im szybszy zawodnik, tym mniej narzeka, tak? Ja jestem dużo wolniejszy od Bartka, ja często wyłapuję różne szczegóły, ja słyszę, że mi przerzutka hałasuje, że tłumik nie chodzi tak dobrze, jakbym chciał. Jeżdżąc z Bartkiem Nęcką i z Bartkiem Kusiakiem, oni często wsiadają na rower i są po prostu tak dobrzy, mają takiego skilla, że rower im nie przeszkadza. No takie życie, no. Co zrobić? Więc jak tobie coś przeszkadza, to też może lepiej potrenuj. A jak masz kasę, to po prostu kupuj rower w pełnej specyfikacji. Czy warto mieć metalowe piny w pedałach? Bo bardzo często rowery górskie fabrycznie przychodzą wyposażone w takie pedały totalnie plastikowe. Ja jestem dużym fanem pinów metalowych. W tych pedałach nawet sobie założyłem piny dłuższe, żeby mi te piny bardziej wystawały. Oczywiście dzięki takim pedałom mam fantastyczną przyczepność mojego buta, czuję się bezpiecznie. Chociaż niektórzy potrafią takimi pedałami sobie poharatać swoją nogę. No, coś za coś. Albo grip, albo max grip. Czy można myć e-bajki myjką ciśnieniową? Taką ostrą, takim kerszerem albo na bezdotykówce? Zdecydowanie nie polecam. Częste roweru mycie skraca jego życie. Rowery nie lubią być myte myjką ciśnieniową. Jeżeli na przykład będziemy lać po sterach, to oczywiście tutaj się nam potrafi dostawać woda. Silniki też bardzo nie lubią mycia myjką, ponieważ no, producenci cały czas walczą, żeby silnik miał małe opory toczenia, a był jednocześnie dobrze uszczelniony, więc jeżeli będziemy lać myjką w okolice naszej zębatki, w okolice korby, to tam do silnika potrafi się dostać woda i taki silnik nam uszkodzić. Jeżeli mamy elektryczną przerzutkę, to też lanie po tej elektronice nie jest wskazane wysokim ciśnieniem. Jeżeli będziemy lać ciśnieniem po naszych piastach, to też tam często wchodzi woda i taki rower szybciej się niszczy, więc ja zdecydowanie polecam taką delikatną myjkę, gąbeczkę. Nawet lepiej mieć rower nie idealnie czysty, ale po prostu nie przelany tą wodą, żeby nam te komponenty się nie uszkodziły i żeby nam ten rower, te łożyska w środku nie rdzewiały. Dobrze, dziękuję ślicznie. Jeżeli materiał Ci się podobał, to bardzo proszę Cię, rozważ subskrypcję kanału Dr. E-Bike. Ja ostatnio też odpaliłem wsparcie kanału, czyli za tą dychę symboliczną możesz wesprzeć mój kanał. Dzięki temu ja będę miał fundusze, za które będę mógł finansować zakup mojego nowego patokampera. Będę też mógł finansować zakup dodatkowego sprzętu do nagrywania oraz będę mógł finansować paliwo do tego urządzenia mojego jeżdżącego, dzięki czemu będę, mam nadzieję, dostarczał Ci dobre treści. Dla patronów kanału będą pojawiały się raz w tygodniu filmy, takie w dłuższym formacie, takie po prostu rozmowy między mną a Tobą. Bardziej wnikamy tam w szczegóły i sobie rozmawiamy tam jak kumple, ale oczywiście będą też na kanale cały czas regularnie prezentowane filmy te ogólnodostępne dla wszystkich. Do zobaczenia za tydzień z prądem. Hej!